Along the coast road by the inland, the early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Luty to miesiąc urodzin wodników. Anna ma urodziny 3 lutego, więc w lutym to ona wybiera kierunek naszych wyjazdów. W tym roku została wybrana Kambodża. Lot samolotem mieliśmy zaplanowany bezpośrednio do Bangkoku, gdzie spędziliśmy 2 dni zwiedzając buddyjskie świątynie, a następnie po przekroczeniu granicy wjechaliśmy do Królestwa Kambodży. W Bangkoku byliśmy w 2010 roku, ale z przyjemnością odwiedziliśmy ponownie to miejsce. Słowo Buddha oznacza przebudzony w znaczeniu religijnym i duchowym. Filozofia buddyjska nie zawiera wiary w Boga, choć go nie neguje. Skupia się na człowieku i szukaniu boskiej cząstki w sobie. Szlachetne prawdy buddyzmu wskazują, iż życie jest cierpieniem, a przyczyną cierpienia jest pragnienie i żądza. Nie pragnąc znaczy nie cierpieć, stąd też zdyscyplinowany i skromny styl życia zakończy pragnienia i położy kres cierpieniu. Buddha wskazał drogę, a człowiek sam decyduje, czy chce nią kroczyć i szukać oświecenia w umyśle. W świątyni Wat Tramit znajduje się największy na świecie posąg Buddy wykonany ze złota. Ma 3 metry wysokości i waży 5 ton. Przedstawia Buddę w pozycji siedzącej z rękami ułożonymi w tzw. Buddhisparsha, mudra, co symbolizuje dotknięcie ziemi jako świadectwo jego oświecenia. Powstanie Złotego Buddy przypisuje się na XIV wiek. W Pałacu Królewskim, na terenie którego znajduje się świątynia Wat Prakao, przechowywany jest najsłynniejszy tajski posąg Buddy. Niewielki szmaragdowy Buddha. To figurka o wysokości 66 cm, zrobiona z zielonego jadeitu w złotych szatach. Jest najważniejszą relikwią czczoną w Tajlandii. Posąg przedstawia Buddę w pozycji siedzącej medytacyjnej. Zapiski historyczne opisują odnalezienie go w wieku XV. Moc szmaragdowego Buddy daje legitymację królowi i ochronę narodowi, który go posiada. Wat Po, świątynia leżącego Buddy, jest starsza niż Bangkok i znajduje się w kompleksie siedziby królewskiej. Powstanie jej datuje się na przełom XVII i XVIII wieku. Leżący Buddha spoczywa na prawym boku i wspiera głowę dłonią. Pozycja ta nawiązuje do stanu nirwany. Statua została zbudowana na pamiątkę jego śmierci. Jest tak duża, że zajmuje prawie cały budynek. Dzieło ma 46 metrów długości i 16 metrów wysokości. Wykonany jest z cegieł, ale jego wierzchnia warstwa wykonana jest z metalu pokrytego złotem. Stopy zaś mają 5 metrów długości i ozdobione są perłowymi wzorami. Po 2 dniach pobytu w Bangkoku przekraczamy granicę z Kambodżą. To cel naszej podróży.
Kiedy odwiedzamy Kambodżę i zachwycamy się kolonialną architekturą, zjawiskowym kompleksem świątyń, pływającymi wioskami, ale też ludźmi, którzy przyjaźnie się uśmiechają, aż trudno uwierzyć, że ten kraj ma tak bolesną historię. Mieszkańcy dzisiejszej Kambodży są potomkami Khmerów, którzy stworzyli wielkie imperium obejmujące terytoria współczesnej Malezji, Tajlandii, Wietnamu, Laosu i Birmy. W połowie lat 50. uznano niezależność Kambodży, a 20 lat później władzę w kraju przejęli czerwoni Khmerzy pod dowództwem Pol Pota, jednego z najbardziej krwawych dyktatorów w historii świata. Wyludniono miasta. Mieszkańcy zostali przesiedleni na tereny wiejskie i zmuszeni do pracy na roli. Rezultaty mają niestety wpływ na dzisiejszą gospodarkę. W rolnictwie pracuje 75% obywateli tego kraju, niejednokrotnie bez wykształcenia. To były lata pełne przemocy, ludobójstwa i terroru. Tutaj też ludzie ludziom zgotowali ten los. Zakopywali miny, wypędzali z miast, zmuszali do morderczej pracy, skazywali na głodową śmierć. Ludzie donosili na ludzi. Nikomu nie można było ufać, a wszystko to w imię idei o wielkiej społecznej równości. Ten utopijny eksperyment kosztował życie 20% mieszkańców Kambodży. Ofiarami komunistycznego reżimu pragnącego zmienić kraj w wielki kołchoz padali inteligenci i tzw. wykształciuchy. Śmiercią karano za wszystko, nie tylko za nieprawomyślne poglądy, za noszenie okularów, zbyt delikatne dłonie, nawet za zrywanie w lesie dzikich owoców. Dokonywano masowych egzekucji. Rządy Pol Pota zakończyły się w 1979 roku, ale czerwoni Khmerzy prowadzili walkę partyzancką do 1999 roku. Wietnamczycy i królewskie siły zbrojne Kambodży przejęli czerwonych Khmerów. Obecnie cieszymy się, że możemy bezpiecznie oglądać zabytki, a nie byłoby to możliwe, gdyby nie ciężka praca saperów, w tym kobiet. Kambodża to biedny kraj, jednakże nas urzekło bogate dziedzictwo kulturowe, majestatyczne świątynie i gościnność Kambodżan. Zanim pokażemy ruiny Imperium Angkoru, zapraszamy do obejrzenia relacji z tzw. Floating Villages, czyli pływającej wioski na jeziorze Tonle Sap. O masywności zbiornika stanowi jego długość 250 km oraz szerokość 100 km. Obfite opady powodują, że jezioro zwiększa swoją powierzchnię. Tonle Sap połączone jest z rzeką Tonle Sap z Mekongiem. W samym jeziorze znajduje się około 150 gatunków ryb, węże, żaby, krokodyle. Szacuje się, że na jeziorze i wokół niego mieszka około 3 milionów ludzi. Niewątpliwie jest to jedno z najbardziej niesamowitych miejsc, jakie widzieliśmy. Cała wioska, cała społeczność żyje na jeziorze w domach opierających się na beczkach, łodziach albo na palach. Tam żyją, pracują, wychowują dzieci. Żyją z rybołówstwa, turystyki i małych lokalnych biznesów. W wiosce znajdziemy sklep, świątynię i szkołę. Oglądając z łodzi ich życie, widok skłaniał nas do refleksji. Małe domy, dzieci bawiące się na tarasiku lub pomagające przy pracy. Każde wyjście z domu wymaga przemieszczenia się na łodziach. Patrzyliśmy wokół i próbowaliśmy wyobrazić sobie, jak odnaleźlibyśmy się w ich świecie. Fajnie było zobaczyć, ale żyć? Zawieziono nas do sklepu z pamiątkami. Można było tam też zobaczyć niewielkie zbiorniki z krokodylami i żabami. Jezioro daje ludziom utrzymanie i jest domem w większości dla mniejszości wietnamskiej, którzy osiedlili się uciekając przed wojną indochińską. Za reżimu Pol Pota byli przesiedleni. Po upadku tyranii zaczęli powracać do Kambodży, ale ich dokumenty zostały zagubione lub zniszczone. Nie mogą kupować ziemi i są zmuszeni do mieszkania na wodzie.
Dzisiaj nowonarodzone dzieci nie uzyskują aktu urodzenia. Podobnie jest na brzegach jeziora Tonle Sap. Tam ludzie żyją w rytmie wyznaczonym przez pory roku – deszczową i suchą. Poziom wody podnosi się i opada, dlatego domy budowane są na palach, których wysokość wynosi około 9 metrów. W domach zbitych z desek, uszczelnionych szmatami, reklamówkami i plambekami żyją ludzie. Tam przychodzą na świat dzieci. Dzieciństwo spędzają przy matce, która nosi je na plecach, sortując i czyszcząc ryby całymi dniami. Starsze dzieciaki taplają się w żółtawej wodzie, grzebiąc patykiem w mule. Tu dojrzewają, zakochują się, biorą ślub. Podróże czasem odbierają nam mowę. Tak było tego dnia. W głowie kłębiły nam się dziesiątki myśli. Kiedy nasza łódź płynęła wzdłuż tych domostw, widzieliśmy scenki z życia. Patrzyliśmy, jak łowią ryby, rozplątują sieci, piorą w rzece ubrania, odpoczywają w cieniu. Byli pogodni, uśmiechnięci. Ich czas płynie w wiosce na wodzie. Kambodżę zwiedzaliśmy z biurem podróży, a pilot wycieczki z pasją odkrywał jej sekrety. Mieszkańców Kambodży nazywamy Khmerami, ponieważ to grupa etniczna, która zamieszkuje ten kraj. Początkowo królestwo czciło hinduizm, ale aktualnie w Kambodży dominuje buddyzm. Buddyzm i hinduizm to różne wierzenia, ale oba akceptują ideę reinkarnacji i karmę. Hindusi uważają Buddę za jedną z inkarnacji Boga Wisznu. Budda nie był ani Bogiem, ani prorokiem. Jego celem było nauczanie ludzi, jak wyzbyć się cierpienia. Buddyjska koncepcja zachęca do okazywania ciepła i życzliwości i Kambodżanie tacy są. A teraz parę słów o kompleksie świątyń. Angkorem nazywa się zabytkowy kompleks miejski, jaki pozostał po dawnej stolicy Imperium Khmerskiego. Na kompleks zabytków Angkor składają się dawne miasta, świątynie, park archeologiczny, tereny leśne oraz zbiorniki wodne. A to wszystko na powierzchni 400 km². W XV wieku miasto zostało opuszczone, a stolicę przeniesiono do Phnom Pehu, obecnej stolicy Kambodży. Na przyczyny upadku Imperium Khmerów wskazuje się m.in. czynniki gospodarcze, bo Angkor był położony w środku dżungli i część elit przeniosła się na tereny nadmorskie, gdzie łatwiej było handel z Chinami. Przesłanki o czynnikach naturalnych, czyli susze i deszcze monsunowe, zmiany religijne i najazd Tajów. O wielkim Angkorze zaginionym i zarośniętym dżunglą pozostały legendy, które intrygowały podróżników z Europy. W 1586 roku misjonarze odnaleźli Angkor, a w 1860 roku francuski podróżnik Henry Mouhoff na nowo odkrył dawne imperium i opublikował książkę. Naszym zdaniem najciekawszymi świątyniami Angkoru, które zobaczyliśmy, były m.in. Ta Prohm, Bayon i oczywiście Angkor Wat.
Taprom to świątynia, którą zobaczyliśmy wczesnym porankiem. To zjednoczenie natury i architektury. Wczesna pora pozwoliła nam zobaczyć świątynię bez tłumów turystów w porannym świetle, kiedy to słońce przebijało się przez korony drzew. Ta malownicza świątynia zyskała międzynarodową sławę właśnie dzięki swojemu wyjątkowemu połączeniu z przyrodą, które uwiecznione zostało w wielu filmach i książkach. Rozległe drzewa figowe i kapokowe z ich potężnymi korzeniami splecionymi z kamiennymi murami tworzą scenerię jak z innego świata. To była moim zdaniem jedna z najbardziej fotogenicznych świątyń w parku. Świątynia Taprom została zbudowana w XII wieku w okresie panowania Jayavarmana VII i była dedykowana jego matce. Stąd też główny wizerunek w świątyni przedstawia Prajna Paramitę, wzorowaną na matce króla i oznacza doskonałość w mądrości. Świątynia była centrum znaczącej społeczności mnichów. Serce Taprom to labirynt korytarzy ze ślepymi, często zawalonymi zakamarkami, gdzie napotkamy niewielkie sale, galerie, dziedzińce, kapliczki. Z pewnością jest to najbardziej tajemnicza budowla Angkoru. Bayon to świątynia, która słynie z gigantycznych kamiennych twarzy znajdujących się m.in. na wieżach patrzących w 4 strony świata. Świątynia zbudowana została na przełomie XII i XIII wieku przez króla Jayavarmana VII w dawnej stolicy Angkor Thom. Świątynia jest niezwykła nie tylko ze względu na swoją architekturę, ale także na fakt, że była jednym z ostatnich wielkich budynków wzniesionych w Imperium Khmerów. Bayon słynie także z rzeźb bas-reliefów, które pokrywają zewnętrzne ściany świątyni. Przedstawiają one sceny z życia codziennego, jak też historyczne i mitologiczne wydarzenia. Ta świątynia nie tylko zachwyca, ale też skłania do refleksji nad przemijaniem. Angkor Wat to największy kompleks świątyń, który został zbudowany na początku XII wieku przez króla khmerskiego Suryavarmana II ku czci hinduskiego bóstwa Wisznu, z którym się identyfikował.
Uważał się za jego ziemską reinkarnację. Po jego śmierci świątynia była mauzoleum króla. Jednakże nowy władca przekształcił Angkor Wat w świątynię buddyjską. Angkor Wat to nie tylko największy świątynny kompleks na świecie, ale także miejsce pełne niezwykłych detali i historii. Każdy kamień i relief mają swoje znaczenie. Płaskorzeźby przedstawiają sceny walki bogów z demonami o nieśmiertelności. Reliefy te stanowią jedne z najdłuższych, ciągłych płaskorzeźb na świecie, bowiem rozciągają się na długości 800 metrów. W labiryncie świątyń można znaleźć ukryte przejścia prowadzące do mniejszych komnat, gdzie kiedyś składano ofiary. Angkor Wat pełnił też funkcję kalendarza astronomicznego. Otóż centralna wieża świątyni jest idealnie wyrównana ze wschodem słońca w dniu równonocy, a pozostałe wieże i ilość stopni prowadzące na kolejne poziomy świątyni odnoszą się do liczby dni roku oraz faz księżyca. Dziś Angkor Wat jest szaro-kamienną budowlą, ale badania wykazały, iż na ścianach znajdują się pozostałości czerwonych, złotych i niebieskich pigmentów, co pozwala zrozumieć, jak imponująco wyglądał kompleks w czasach jego świetności. Obliczono, iż do stworzenia kompleksu użyto około 5 milionów ton piaskowca. Szacuje się, że ilość ta przewyższa masę kamienia użytego przy budowie Wielkiej Piramidy w Gizie. Całkowita powierzchnia kompleksu wynosi 2 km². Odkrywanie Kambodży w naszym przypadku nie skończyło się na wizycie w słynnym kompleksie Angkoru, jednym z najbardziej znanych zabytków świata. Choć Angkor Wat jest z pewnością jednym z najważniejszych miejsc do zobaczenia, nie można zapominać, że w Kambodży kryje się jeszcze wiele, choć mniej znanych, fascynujących świątyń. I tak jedną z nich chcemy wyróżnić. Uważamy, że na uwagę zasługuje świątynia Beng Malea. Świątynia z XIII wieku prawdopodobnie zbudowana została jako hinduskie sanktuarium. Jest obecnie niemal całkowicie zrujnowana, jednakże roślinność, która przez wieki porastała mury i korytarze, sprawia, że to miejsce ma tajemniczy urok. Należy podkreślić, że wszystkie świątynne obiekty w Kambodży wpisane są na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do we wanna get right? Bambusowa platforma, kilka poduszek i ruszamy. Jeśli kiedykolwiek narzekaliście na polską kolej, że trzęsie i jest głośno, to myślę, że przejażdżka bambusowym pociągiem w Kambodży nie ma sobie równych. Szum, zgrzyt kół trących o szyny, przeskakujących na nierównych łączeniach i silnik spalinowy są ogłuszające. A jak natkniemy się na jadący sprzeciwka pojazd tym samym torem, to maszynista bambusowego pociągu w ciągu kilku chwil zdąży zdemontować swój pociąg. Ku zdziwieniu wielu turystów, to jedyny taki pojazd szynowy, który można złożyć i postawić na tory w przeciągu paru minut.
Pociąg rozwijał prędkość do około 40 km na godzinę. Trzeba przyznać, że wyobraźnia i zaradność mieszkańców jest zaskakująca. Stworzyli coś na wzór drezyny. Po co? Otóż bambusowa drezyna jest lokalną atrakcją turystyczną łączącą dwa miasta. Podróż nie trwała zbyt długo, ale za to zapewniła malownicze widoki wśród lokalnych wiosek. Mỗi ai mua tới tận anh không mà riêng nó trăm trời rồi. Cái này cũng không 7 con. Đạp vô anh vô này. Mà anh cho anh ăn muối đại không mà riêng rồi nó xuống ăn. Marek można, tu nie ma kawałka, no będzie pan rozdawał. No właśnie. Co? A gdzie ty masz ziemię? This is quail and snake is water snake. Wszystkie pieniądze ci będą Wąż wodny, przepióreczki, żaden z tych gatunków nie jest zagrożony. To są żabki, tak. Proszę, jaka ładna, fajna. Dobra. Along the coast road by the headland, the early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio.